Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na stadionie lekkoatletycznym. Nieprzypadkowo, bo porozmawiamy o lekkoatletycznej konkurencji, jaką jest chód sportowy, zwany też walkingiem. Porozmawiamy o tym w aspekcie historycznym, olimpijskim, lekkoatletycznym, ale też amatorskim, który jest teraz bardzo bliski mojemu sercu. Otóż odkrywany był stopniowo jako ergonomiczna forma przemieszczania się przez listonoszy i żołnierzy. Tak, oni potrzebowali przemieszczać się na długie dystanse, nieraz z dużym obciążeniem. Oni przyjmowali też pierwsze zakłady, oni robili pierwsze zawody, o pieniądze wtedy jeszcze, dlaczego nie? I w połowie XIX wieku te ich zmagania zostały skodyfikowane poprzez Anglików w formie przepisów chodu sportowego. Chód sportowy zyskał swoją nobilitację olimpijską w 1908 roku. Po raz pierwszy zostały rozegrane chody na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Dzisiaj olimpijskość chodu wyraża się poprzez dystans 20 i 50 km, na których to startują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ale może to tyle o olimpijskiej historii chodu, do której ja też się sam przyczyniłem, bo zdobywałem tytuły mistrza olimpijskiego i to nie raz, ale jako mistrz olimpijski czuję takie zobowiązanie, by tę konkurencję, jaką uprawiałem i którą dzisiaj po amatorsku uprawiam dalej, uprawiało jak najwięcej ludzi, jak najbardziej była ona uznana, rozpoznawana i stosowana w praktyce przez amatorów. Do chodzenia sportowego udało mi się przed kilkoma laty namówić moją żonę Justynę, która początkowo uważała, że chodzenie jest trudne, że może być jej ciężko opanować technikę, ale nie zdawała sobie do końca sprawy z korzyści zdrowotnych czy sylwetkowych. Chodzenie ją na tyle wciągnęło, że niedawno została nawet mistrzynią Polski master na dystansie 3000 metrów i amatorsko uprawia chód w dalszym ciągu, razem ze mną zresztą, ponieważ oboje lubimy ze sobą chodzić. Przejdźmy zatem teraz do amatorskiego aspektu chodzenia. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych chodzi już 120 milionów ludzi w celach sportowych. Oczywiście nie są to wszyscy olimpijczycy, jak się domyślacie, ale to są ludzie, którzy uprawiają chód z różnych powodów zdrowotnych, urodowych, fitnessowych. Zależałoby mi na tym, żeby te statystyki w wymiarze globalnym były równie imponujące jak w Stanach Zjednoczonych. Bardzo chciałbym w tych naszych rozmowach o chodzeniu, rozmowach w marszu, przybliżyć Wam chodzenie i zrobimy to razem z moją żoną. Ja opowiem więcej o technice jeszcze, ale też myślę, że porozmawiamy o tym, jak bardzo chodzenie może być korzystne dla zdrowia, dla sylwetki, jakie mięśnie angażuje i jak bardzo przystępne jest dla każdego z nas oraz łatwe w zastosowaniu. Chód to konkurencja sportowa oraz taka osobista aktywność, którą można uprawiać w każdym wieku. Od wczesnego dzieciństwa po późną starość. Ja miałem najstarszego zawodnika, którego trenowałem kiedykolwiek i miał on 101 lat. Był w świetnej formie, wyprostowaną miał sylwetkę i naprawdę facet był na chodzie. Zależy mi na tym, byśmy wszyscy byli w stanie pomyśleć o chodzie jako aktywności sportowej na całe życie i by ta długodystansowość wyrażała się poprzez wszystkie aspekty naszego marszu przez życie właśnie w sportowym rytmie. No i po treningu, a mnie po głowie wciąż chodzi ten sam dylemat, a właściwie Twój dylemat, czy on jeszcze występuje. Chodzić czy biegać? Zdecydowanie chodzić i już nie mam tego dylematu, chociaż moje chodzenie zaczęło się od biegania. Tak, pamiętam, jak mnie poprosiłaś, żebym przygotował Cię do półmaratonu i tak jak często bywa u biegaczy amatorów, sportowców amatorów, na początku się pojawiają jakieś nieoczekiwane przeciążenia, wychodzą stare kontuzje. Co się okazało, po 2-3 miesiącach chodzenia właściwie te wszystkie bariery, jakie były wcześniej, zniknęły. Chciałem powiedzieć też, że moja żona była bardzo zadowolona z energetycznej sfery chodzenia, bo w ciągu godziny można spalić od 600 do 800 kalorii. Można je spalić w sposób bezpieczny, zdrowy, chodząc technicznie. O tym, jak poprawnie chodzić w sposób techniczny, opowiemy już w następnym odcinku. Tam wejdziemy we wszystkie niuanse chodzenia ergonomicznego i zdrowego.